Dzień dobry Państwu na kolejnym spotkaniu dotyczącym obsługi programu PTV Visum. Dzisiaj skupimy się na omówieniu parametrów graficznych. Na ostatnich zajęciach już troszeczkę żeśmy zagłębili się w tym temacie, kiedy pokolorowaliśmy nasze rejony transportowe troszeczkę w inny sposób niż jest to domyślnie. Ja w międzyczasie uzupełniłem oczywiście nasze konektory, robiąc to troszeczkę metodą uproszczoną, także tutaj podłączyłem także rejony zewnętrzne, o czym wcześniej chyba nie wspominałem. Dla rejonu zewnętrznego wystarczy tylko jedna z najbliższego węzła na Smiley. No dobrze, ale przejdźmy do parametrów graficznych. Omówimy sobie to okienko, do którego potrafimy wchodzić. I przejdziemy przez te najważniejsze elementy, ponieważ też nie chcę za szczegółowo omawiać tych wszystkich elementów, ponieważ raz, że powtarza się sposób ich wykorzystania oraz no chciałbym, żebyście Państwo, jeśli zainteresował Was ten program, żebyście sami poćwiczyli, w jaki sposób można niektóre elementy wyświetlać, kolorować, tak aby Państwu się wygodnie pracowało na tym modelu, który Państwo tworzą. No dobrze, więc od ogółu mamy zakładkę podstawową, ogólną, która odnosi się do naszych ogólnych parametrów graficznych, gdzie tutaj możemy dodać sobie komentarz, co znajduje się w tym pliku, w tych parametrach graficznych, czyli na przykład, że te parametry graficzne, które tutaj mamy obecnie, służą, no nie wiem, do wyświetlania rejonów transportowych razem z odcinkami. Zazwyczaj na to się nie zwraca uwagi, bo to jest troszeczkę, jak Państwo widzą, tutaj ukryte w tych parametrach graficznych. Trzeba gdzieś tam wejść w tę opcję i tutaj zajrzeć. Pytanie, czy jest to do czegoś potrzebne, czy też nie. Tym bardziej, że są troszeczkę inne metody do opisu tych parametrów graficznych w postaci ich skróconej nazwy, do czego przejdziemy później. Na stronie mamy standardowy sposób oznaczania elementów, czyli możemy je domyślić w ten sposób, to jest na czerwono, a w przypadku, kiedy mamy jakieś zaznaczenie specjalne, mamy coś takiego jak zaznaczenie fioletowe. To się przyda do takiego narzędzia jak Flow Bundle na przykład, które też być może sobie mówimy później. No i to z tych podstawowych elementów jest właściwie, myślę, że wystarczająco informacji. Tutaj jest taki wstaszek rysuj legendę, który można też włączyć w innym miejscu dedykowanym dla legendy, ale przy okazji można o tym tutaj powiedzieć. Kolejny element już bardziej istotny, ponieważ tutaj myślę, że rzadko będą Państwo zaglądać, o ile w ogóle. Mamy layer, czyli warstwy nasze. I te warstwy są, powiedzmy, że odpowiednikami tego, co mamy tutaj po lewej stronie, czyli tych naszych elementów, tych naszych warstw. I tutaj chodzi o to, że po pierwsze możemy zaznaczyć, które te warstwy będą wyświetlane na naszej sieci. Tutaj to też nie jest do końca istotne, ponieważ tutaj i tak możemy przecież włączać i wyłączać te elementy, no chyba że mówimy o jakichś elementach, które nie są ujęte w tym wykazie po lewej stronie. Ale co ważniejsze, możemy tutaj przestawiać kolejność wyświetlania tych elementów, tych warstw. Możemy na przykład przenieść odcinki, które tutaj widać mamy, nad węzły, które tutaj są. Te węzły nody są powyżej odcinków na naszej liście, to znaczy, że patrząc na ten rysunek, na nasz model, węzły faktycznie będą widoczne i nie przykrywane przez odcinki. Więc raczej jest to logiczne. No, same te domyślne ustawienia raczej zostały stworzone w sposób logiczny, no ale czasem w niektórych sytuacjach zdarza się, że wygodniej nam jest na przykład widzieć, no na przykład właśnie te odcinki nad węzłami. W tym celu, żeby zmienić tę kolejność, musimy po prostu, stosując strzałki po prawej stronie, zmienić tę kolejność, przesuwając nasze węzły w górę lub w dół. Na przykład tutaj przesunę te węzły pod odcinki, co będzie skutkowało, możemy zobaczyć, tym, wyłączę konektory i rejony, są nam na razie niepotrzebne, tym, że pomimo to, że mamy wyświetlane teraz te węzły, co zresztą tutaj widać,
Pozostałe węzły, do których dochodzą odcinki, na przykład tutaj, są ukryte pod tymi odcinkami. Oczywiście gdybyśmy mieli ten węzeł jakiś oznaczony parametrami graficznymi duży, czyli on by wystawał poza te odcinki, to byłby widoczny, ale nadal byłby przykryty odcinkami. Także taki jest sens tego narzędzia, które tutaj mamy. Ja pozwolę przywrócić sobie do porządku tak, jak było wcześniej, chyba na 17 to się znajdowało. W związku z tym tak myślę, że będzie ok. No dobrze, dalej. Background map, czyli tło internetowe pobierane z internetu. Możemy ten domyślny kolor tła zmienić tutaj w tych ustawieniach. Domyślnie on jest biały, raczej w rzeczywistości także w praktyce także bazuje na białym. Nie przeszkadza on, chociaż niektórzy preferują czarny, tylko czasem to się gryzie z tymi elementami, które są tutaj narysowane, ponieważ czasem niektóre elementy być może mają fragmenty białe, to nie do końca dobrze, przepraszam, fragmenty czarne i to nie do końca wygląda dobrze z pozostałymi elementami. No ale to, co znowu jest najważniejsze, tutaj mamy fistaszek, który jest odpowiednikiem naszego globusu, czyli włączania, wyłączania podkładu mapowego online. Ja obecnie mam go wyłączonego i mamy tutaj usługi, które możemy wykorzystać do dostarczenia naszych map do programu. Obecnie mam aktywne tylko OpenStreetMap i faktycznie w rzeczywistości najczęściej korzystam z tej usługi. Mamy jeszcze w innych licencjach Binga, można dokupić także inne licencje, także Google Maps prawdopodobnie, chociaż przyznam, że nigdy się z tym nie spotkałem w tym programie. No i dalej możemy wybrać, czy nasz podkład, na przykład tutaj widoczny, będzie kolorowy czy szary. Następnie, jeśli wybierzemy sobie już kolor albo odcienie szarości, możemy wybrać jego poziom, no, czy to przezroczystości, intensywności, ponieważ czasem nie jest potrzebne nam, albo na przykład jest nas nie na rękę pod względem czytelności naszej sieci, żeby te kolory były aż tak bardzo wyraźne. I faktycznie ja w rzeczywistości też w praktyce wykorzystuję na przykład takie ustawienie, gdzie i tak widzę to tło i po prostu ono jest lekko wybielone. Ok, my i tak bazujemy teraz na podkładzie na podstawie plików graficznych, w związku z tym to nie ma tutaj znaczenia, w jaki sposób ustawimy sobie ten pasek, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, te ustawienia dotyczą podkładu mapowego pobieranego online ze strony internetowej. My w tym naszym kwadraciku bazujemy na pliku graficznym. Następnie nody. Tutaj kilka podstawowych fistaszków, które nam opisują, czy mają być wyświetlane nody, czy ma być unikane nakładanie się tych nodów. Też mało istotne miejsce do zaglądania. Ale tutaj, kiedy rozwiniemy sobie nasze nody, mamy już 3 podkategorie, podzakładki. I tutaj te zakładki, ich struktura, właściwie ich kolejność będzie powielana zazwyczaj w innych także elementach na naszych pozostałych obiektach. Na przykład no tutaj mam konektory, mam także display, czyli sposób wyświetlania. No mam tutaj etykietę, czyli jakieś informacje przekazywane, wyświetlane przy tych obiektach. No i mamy wstęgi, ponieważ jest to układ liniowy, w związku z tym troszeczkę inne są to parametry. No ale widzą Państwo, że każdy z tych elementów prawie można wysunąć, rozwinąć i skonfigurować bardziej szczegółowo. Jeśli chodzi o display, czyli pokaż, to jest standardowe miejsce, gdzie ustawiam, w jaki sposób nasze elementy, nasze sieci są wyświetlane. Tak już robiliśmy przy okazji odcinków, gdzie również mamy taką opcję jak display, gdzie konfigurowaliśmy sposób wyświetlania naszych odcinków. Ok, wróćmy do nodów i tutaj także mamy, podobnie jak w odcinkach, zakładkę Active, Passive i Mark. Dla przypomnienia, zakładka Active to jest ustawienie parametrów graficznych dla obiektów, które są obecnie aktywne w naszej sieci, czyli na tych, na których pracujemy. Pasywne to są te, które zostały w jakiś sposób wyłączone, czy to za pomocą
jakichś filtrów, czy może zaznaczenia grupowego, czyli tego trybu, który tutaj mamy, który też sobie przećwiczymy później. No i wtedy te elementy, które nas nie interesują, które nie spełniają warunków filtra, albo po prostu nie są oznaczone w tym trybie zaznaczenia grupowego, wtedy one będą po prostu wyświetlane w taki sposób, jaki tutaj jest to skonfigurowane. Następnie marked, czyli sposób zaznaczenia danego obszaru, danego obiektu, danego elementu. Jeśli na niego klikniemy, to on faktycznie zmienia się obecnie na taki czerwony prostokącik z jakimś tekstem w środku i jest to numer odcinka. Nie odcinka, tylko węzła. Ok, po kolei zaraz przejdziemy, wrócimy tutaj i popatrzymy, jak to jest skonfigurowane. Omówmy sobie na przykładzie Active. Active oczywiście możemy skonfigurować pod względem tego, czy będzie nasz obiekt klasyfikowany pod względem jakiegoś atrybutu, który możemy sobie tutaj wybrać, albo sposób zunifikowany. Zazwyczaj stosuję sposób zunifikowany, aczkolwiek faktycznie czasem jest jakaś zasadność tego, żeby stworzyć jakieś inne podejście. I to, co mi przychodzi do głowy, to na przykład możemy sklasyfikować wyświetlanie naszych węzłów w zależności od tego, jaka na przykład jest organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu. Tutaj możemy popatrzeć, jakie mamy atrybuty. To są inne atrybuty niż przeglądaliśmy w przypadku odcinków. Aczkolwiek część z nich się powtarza, tak jak numer, kod, nazwa, type number i tak dalej. No ale tutaj te atrybuty odnoszą się już do czegoś innego, mianowicie do węzłów, a nie do odcinków. W związku z tym na przykład nie mamy tutaj długości, którą mieliśmy dla odcinków. I tak każdy element, każda warstwa, można powiedzieć, każdy element naszej sieci posiada właśnie taki zbiór domyślnych atrybutów oraz odwołania do sąsiednich być może jakichś elementów, które być może są powiązane z tym elementem. Na przykład tutaj mamy odniesienie do linków rozpoczynających się na tym węźle, kończących się na tym węźle i tutaj także można stosować jakieś dodatkowe odwołania do innych właśnie węzłów. Częściowo to też robiliśmy, omawiając ostatnio problem przepustowości, przeliczania tej przepustowości. No dobrze, ale postawmy sobie za wyzwanie, że chcemy pokolorować nasz węzeł w zależności od organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Czyli właściwie chodzi mi tutaj o sposób sterowania ruchem na tym skrzyżowaniu. Widzimy tutaj takie ustawienia jak niezdefiniowane, czyli to jest wartość 0, to wtedy mamy typ węzła 0. Dalej mamy na przykład sygnalizację świetlną czy rondo. No i tak jak Państwo tutaj widzą pozostałe. No i control type wybieramy sobie jako nasz atrybut i program akurat w tym przypadku stwarza możliwość automatycznego doboru parametrów graficznych w zależności od tego, jaki mamy typ węzła, ponieważ faktycznie te ikonki zostały tutaj specjalnie zaimplementowane już domyślnie do tego control type i program akurat w tym przypadku pozwala na automatyczne przepisanie tego. Oczywiście możemy to całkowicie pozmieniać, możemy pozmieniać ten wygląd, zmienić sposób wyświetlania. To jest tutaj, jeśli klikniemy na preview, czyli będziemy edytowali teraz te wszystkie węzły, które mają typ 0, czyli właściwie to są z tego co wiem wszystkie obecne węzły, które mamy na naszej sieci, możemy skonfigurować pod względem tego, w jaki sposób będą wyświetlane. Po pierwsze, czy będzie rysowany w ogóle ten obiekt, czy też nie. Czy będzie rysowany w zależności od skali. Tutaj też polecam sobie to przećwiczyć. Jeśli wtedy dalej oddalimy myszkę od naszej sieci, to wtedy ten obiekt będzie rysowany albo nie. Dalej rysuj ten obiekt, rysuj tabelę, rysuj wykres. To jest odniesienie do tych elementów, które tutaj mamy. Możemy powyłączać rysowanie tych elementów w zależności właśnie od typu węzłów. No i to, co jest myślę najciekawsze i najważniejsze, tutaj także polecam sobie poćwiczyć, to, co znajduje się w tym miejscu. Czyli mamy w ten sposób wstawiony symbol, czyli wyświetlamy nasz węzeł jako symbol, możemy wyświetlić też jako tekst, który będziemy tutaj konfigurować, albo jako rysunek odnoszący się do pliku zewnętrznego. Wróćmy do tego symbolu. Mamy kółko,
o wielkości, które możemy tutaj edytować i kolorze, który możemy tutaj również edytować. Możemy zamiast kółka ustawić kwadrat, możemy wstawić trójkąt, może zmienię jakiś wygląd na coś takiego jak pomarańczowy, żeby bardziej to widoczne u Państwa może, czy takie skrzyżowanie, przystanek niemieckiej Haltestelle, czy angielski przystanek metra, właściwie logo metra, jakieś gwiazdki, czyli point of interest, do których sobie dzisiaj też przejdziemy, no i wszystkie inne elementy, które mogą Państwo sobie tutaj przejrzeć. Zostawiając to kółko, możemy wybrać oczywiście jego kolor, sposób wypełniania tego kółka i tak dalej. Także dosyć dużo mamy tutaj możliwości konfiguracji wyświetlania tego elementu. Oprócz tego możemy zaznaczyć tutaj taki pistaszek, który prowadzi nam tekst do środka tego obiektu w postaci tego znaku zapytania, który tutaj był obecnie. Możemy skonfigurować, jaki kolor będzie miał ten znak zapytania. Oprócz tego, że możemy wybierać symbol, tak jak powiedzieliśmy sobie, możemy wybrać tekst i wtedy będzie wyświetlany nasz element w postaci prostokąta, który tak naprawdę jest jakby takim polem tekstowym, wokół którego znajduje się ramka. I ta ramka jest do włączenia w tym miejscu. Pozwolę sobie zwiększyć najpierw może czcionkę, żeby Państwo lepiej to widzieli. Czyli zwiększyłem czcionkę w tym miejscu. Mogę wybrać jeszcze rodzaj czcionki, czyli też standardowe, myślę, znane Państwu opcje wyboru po prostu czcionki, czy jest ona pogrubiona, czy kursywa jest, czy może jakieś inne podkreślenia i tak dalej. I to tło dodatkowo znajduje zazwyczaj, chyba nie da się tego zmienić, jeśli dobrze pamiętam, może być albo białe, czyli pod tym tekstem będzie po prostu białe tło, które tutaj, jeśli Państwo się przyjrzą, to widzą różne odcień między tym polem w tym miejscu, czyli szarym, a tutaj białym. Można wyłączyć to tło, wtedy będzie po prostu przezroczystość zachowana. Możemy także włączyć ramkę dookoła tego pola tekstowego. No i wtedy uzyskujemy na przykład taki efekt, czyli właściwie całkiem inny, można powiedzieć, sposób wyświetlania węzła niż ten standardowy, zawierający jakąś ramkę. Możemy także wybrać, jaki tekst, właściwie tekst z jakiego atrybutu będzie pobierany tutaj do wyświetlania naszego węzła. I znowu mamy naszą standardową, znaną już nam listę atrybutów. Przed chwilą także do niej zaglądaliśmy. Ok, ja zostawiam symbol, aczkolwiek jeszcze odniesienie do rysunku. Rysunek także możemy pobrać dowolny z naszego komputera, aczkolwiek raczej tego się nie stosuje, ponieważ ta ścieżka odnosząca się do tego obiektu, do tego rysunku na Państwa dysku musi być zawsze taka sama. Czyli jeśli Państwo na przykład pracują na tym pliku WER, tak, czyli na tej wersji Visuma, na tym pliku Visuma, tym modelu i Państwo przyniosą na przykład do mnie na komputer, na pendrive, tak, albo prześlą na maila, to ja wtedy już nie będę miał wyświetlonego tego rysunku, który Państwo tutaj podłączą. To znaczy, że program nie importuje tych rysunków do siebie, do swojego pliku WER, tylko cały czas odnosi się do danej lokalizacji na dysku i pobiera stamtąd właśnie ten obrazek. W związku z tym raczej rzadko się wykorzystuje tego rodzaju elementy, na pewno nie do obiektów takich standardowych właśnie jak węzły, ewentualnie może do zaznaczenia jakichś specjalnych obiektów charakterystycznych na sieci. To też sobie przećwiczymy zaraz w kolejnym punkcie. No dobrze, także tutaj oprócz tego, że możemy wstawić oczywiście odnośnik do tego rysunku, możemy zmieniać jego wielkość, dodawać etykietę i tak dalej. Także jeśli Państwo chcą, polecam sobie przećwiczyć. Ok, także zostawiam symbol, nawet wyjdę bez zapisywania tych ustawień, żeby zachować te żółte tło. No i kliknę, może nawet OK od razu i wszystkie te na moje węzły, ponieważ wszędzie mam nadany typ 0, mają taki format, jak tutaj żeśmy sobie skonfigurowali. No właśnie, ale oczywiście mogliśmy podczas tworzenia naszych odcinków, naszych węzłów, także w tych ustawieniach, które sobie także omawialiśmy, tutaj zmienić ten control type, na przykład na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. To spowoduje, że
ten obiekt będzie wyświetlany jako sygnalizacja świetlna. Można go sobie oczywiście powiększać w tych ustawieniach graficznych, pomniejszać, bo faktycznie tutaj może się wydawać mały, chociaż to też zależy. Widzą Państwo także, że on znika, ponieważ mamy włączoną opcję unikania nakładania się tych obiektów. W związku z tym, żeby zachować jakąś względną czytelność tej sieci, program ukrywa te obiekty, które by nakładały się z jakimś innym obiektem tego samego typu. No rondo jeszcze, tak? Jeszcze tam mieliśmy na przykład, no nie wiem, nie chcę teraz szukać, gdzie jest rondo w rzeczywistości, na przykład załóżmy, że tu, no i możemy wybrać rondo. I w ten sposób będzie wyświetlone tutaj rondo. Także może to być zasadne, żeby stosować takie różne parametry graficzne dla węzłów. Tylko oczywiście trzeba być świadom konsekwencji, że wtedy każdy z tych węzłów, przynajmniej który jakoś wyróżnia się, należy edytować pod tym względem. Czyli trzeba pamiętać o konsekwencji tego, co robimy, aby nasz wygląd, nasza sieć miała jakiś sens. No dobrze, ale ten standardowy sposób wyświetlania to jest ten sposób wyświetlania zunifikowany. I tutaj popatrzcie Państwo, że jest jakby kopia tego okienka, który przed chwilą sobie mówiliśmy, czyli możemy tutaj znowu wybrać, czy to jest kwadrat, czy to jest kółeczko, czy to jest tekst, symbol, czy też właśnie rysunek pobierany z Państwa dysku. Możemy określić także wielkość, może tutaj tę wielkość sobie lekko zwiększę, do 1,5, żeby też Państwo może lepiej widzieli. Zmienię nawet na kolor czarny, tak, żeby po prostu coś zmienić teraz. Identyczne właściwie pola mamy w przypadku pasywnych elementów. Tutaj nie ma możliwości klasyfikacji jak faktem i sposobu zaznaczania. Tutaj już myślę, że tego nie musimy omawiać, bo zrobiliśmy to przed chwilą na tym obiekcie. No dobrze. Oprócz tego mamy możliwość edycji tabeli, czyli na przykład możemy zaznaczyć fistaszek tutaj i tutaj nasza tabela składa się z jakby 2 kolumn i wierszy, które tutaj byśmy mogli sobie dodawać. Czyli na przykład mamy po lewej stronie wstawione teraz tytuł atrybutu, czyli widzimy tutaj attribute title, czyli jest wybrana opcja albo przypisujemy wartość jakiegoś atrybutu, czyli tutaj to jest taka opcja, czyli wtedy na przykład jeśli mamy numer naszego węzła, tak, to jeśli wybierzemy tutaj pobieraj wartość z atrybutu numer, to właśnie zrobiliśmy, to jest domyślnie wybrany oczywiście numer, to program będzie wyświetlał w tej tabelce numer danego węzła. Jeśli wybierzemy tytuł danego atrybutu, to on będzie wyświetlał tytuł tego atrybutu, czyli nazwę atrybutu, czyli w tym przypadku number, albo w skrót kod NO. Popatrzmy, jak się tak zostało zrobione domyślnie. I tutaj po lewej stronie właśnie jest tytuł węzła, po prawej numer węzła. Tytuł type number i po prawej stronie type number. Możemy oczywiście to sobie wyrównywać, jak Państwo tutaj widzą, do lewej, prawej i tak dalej. Popatrzmy, jak to wygląda na podglądzie. Tak będzie to wyglądać, czyli skrót NO, czyli number, no i numer danego węzła. I typ tak samo tutaj będzie wyświetlany. Ja wyświetliłem sobie podgląd, jak to może wyglądać. Mamy faktycznie 2 kolumny, number, czyli te tytuły i wartości atrybutów. Także polecam sobie przećwiczyć, gdzie plusikiem możemy dodawać albo jakiś dowolny tekst, który możemy tutaj sobie wpisać. 1, na przykład 2, 3, 4, 5, A, B, C, D i wtedy będzie wyświetlany taki tekst w kolejnym wierszu, który tutaj mamy. Oczywiście te wiersze możemy zmieniać za pomocą odpowiednich strzałeczek w tym miejscu. Możemy oczywiście oddalać tę tabelkę od naszego węzła. Widzimy tutaj, że podskoczyła ona troszeczkę do góry. Wrócę z powrotem na to 0. Mamy bliżej naszego węzła. Możemy centrować, możemy wyświetlać bardziej po lewej stronie, po prawej. Także polecam sobie przećwiczyć tutaj te opcje. Ten wiersz pozwolę sobie usunąć. Co jeszcze możemy tutaj wstawić? Możemy wstawić właśnie attribute value, czyli pytanie, jeśli chcemy wstawić właśnie jakiś attribute value, czyli wartość danego atrybutu, musimy wybrać oczywiście, z jakiego atrybutu chcemy tę wartość pobrać. Na przykład liczba linków
dochodzących do naszego węzła. Number of links wybieram sobie w tym miejscu i klikam podgląd i w ten sposób mam wyświetloną samą wartość, ponieważ mam tutaj jakby jedną kolumnę wybraną, nie ma podziału na dwie kolumny, w związku z tym tylko ta wartość jest wyświetlana bez tytułu, który można by dodać po lewej stronie. Co jeszcze tutaj możemy omówić? Możemy wybrać oczywiście, jeśli Państwo się zastanawiają teraz, no dobrze, ale jak dodać tytuł atrybutu i wartość, no to tutaj mamy taką opcję. W ten sposób na przykład wybierzmy sobie może liczba tych linków dochodzących, no i mamy coś takiego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, może nie musimy wyświetlać zawsze po lewej stronie tytułu i potem samej wartości atrybutu. Możemy oczywiście tutaj sobie cokolwiek innego wyświetlić, nie tylko tytuł. Tak jak Państwo tam widzieli, może to być attribute value na przykład. Tak? Jeśli Państwo widzą taki sens tego. No dobra, usuwam te tabelki. Pozostałe kwestie myślę, że już są dosyć czytelne i tutaj pozostawiam Państwu do przećwiczenia. Przejdźmy dalej. Pozwolę sobie jeszcze wyłączyć tę tabelkę, żeby tutaj nie zasłaniały moich pozostałych obiektów. No i dalej mamy jeszcze możliwość rysowania wykresów. Ok, jeśli chodzi o wykresy, to ich konfiguracja jest troszeczkę podobna do wstęg, które także sobie omawialiśmy na poprzednich zajęciach, kiedy kolorowaliśmy naszą sieć. No ale po kolei. Możemy rysować wykres albo nie. Do rysowania wykresu wybieramy ten pistaszek. Możemy wybrać, czy nasz wykres będzie wykresem kolumnowym, czy będzie wykresem kołowym. No i jeśli wybierzemy już jakiś typ wykresu, to trzeba wybrać, co ma być wyświetlane na tych wykresach. Na przykład chcę wyświetlać wartość, jakby wielkość wartości volume per t, czyli natężenia ruchu przejeżdżającego przez ten węzeł, no to zaznaczam tą drugą kolumnę. Jeśli chcę wyświetlać wielkość przepustowości tego węzła, to zaznaczam pierwszą kolumnę. Czyli tak jak sobie to stosowaliśmy przy węzłach, wybieramy, które elementy mają być wyświetlane na naszej sieci. Maksymalna wysokość, minimalna wartość kolumny, maksymalna wartość kolumny. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, nie ma czegoś takiego jak autoskalowanie, w związku z tym to trzeba ręcznie przypisać. Tutaj w capacity nie wiem czemu jest pisane 60, troszeczkę bez sensu. Ciężko tutaj zrobić przykład dla Państwa, ponieważ nie konfigurowaliśmy naszych węzłów. Każdy węzeł ma chyba tam 100 000 pojazdów na godzinę przepustowości obecnie wpisaną, gdzie tam w odpowiednim miejscu sobie to także omawialiśmy. Także nie ma jakby tutaj możliwości zróżnicowania tych naszych węzłów. To, co mi przychodzi do głowy, to na przykład number of links. Na przykład bierzmy sobie dla przykładu number of links. OK, wyświetlamy naszą kolumnę. Maksymalna wysokość to będzie 30 mm, maksymalna wartość chyba więcej niż 6 na przykład odcinków do naszych węzłów nie będzie dochodzić, więc myślę, że to będzie poprawne. Mamy rysowanie wstawione. Klikam OK. Nie wyświetla się nasz wykres. Zaraz zobaczymy. O, wiem dlaczego. 6 miało być, nie 600 000 chyba napisałem. O. No i tutaj widzimy takie kolumny, które, no, typowy przykład, tak, Państwu chcę pokazać tylko zastosowanie tego. Mamy tutaj, podejrzewam, jeden odcinek dochodzący do tego węzła, w związku z tym mamy taką wysokość naszego wykresu. Tutaj mamy 3, w związku z tym jest 3 razy wyższy wykres, no i tak dalej, takie zastosowanie. Oczywiście takie wykresy stosuje się wtedy, kiedy ma to jakiś większy sens. Ten nasz przykład jest taki typowo przykładowy. Dobra.
Oprócz tego no możemy jeszcze wyświetlić kółko, ale kółko ma tylko sens wtedy, kiedy mamy jakieś dwie wartości, które chcemy ze sobą porównać i ich udział jakby zbadać. Możemy także określić przy okazji tutaj szerokość naszej kolumny, ale to już Państwo pewnie zauważyli. Możemy także dodać etykietę do naszej kolumny. Możemy określić czcionkę, wielkość tej etykiety i tak dalej. I zobaczmy na to, jak to wygląda. Także etykieta się dodaje. Czyli mamy tutaj jeden odcinek dochodzący do tego węzła, tu mamy 3 odcinki dochodzące do tego węzła przykładowo. Także jeśli Państwo mają ochotę, pozostawiam Państwu tę opcję do pobawienia się i do ustawień. Może niekoniecznie na węzłach, ponieważ może być to ciekawsze na przykład rejonach transportowych. O, widzę, tutaj jest możliwość skalowania automatycznego, czyli wbrew temu, co powiedziałem wcześniej, jednak coś takiego tutaj się znajduje, tylko jest ukryte nie w tym miejscu, jak to w przypadku wstęg, a w tym miejscu dopiero. Ok, czyli powinniśmy tu uzyskać taką wartość. No troszeczkę inaczej to działa, widzę. Prawdopodobnie odnosi się to chyba do tych kilkudziesięciu tysięcy. No nie wiem, to bym musiał rozpoznać, a jak Państwo widzą, no nie używam raczej tego narzędzia wykresu do węzłów, no bo raczej nie ma to zastosowania. Aczkolwiek czasem być może gdzieś to się zdarza, ale wtedy wystarcza mi to, co Państwu pokazałem. A to jest do rozpoznania, jeśli Państwo też chcą, a później sobie zobaczę faktycznie, jak to działa. Ok. Wyłączam mój wykres, jest niepotrzebny w tym miejscu i przejdźmy dalej. Czyli widzą Państwo, że omówiliśmy display, table i chart, czyli wykres, czyli jakby te wszystkie elementy dla naszej warstwy węzłów. Jeśli chodzi o odcinki, tutaj także, no żeśmy zaglądali wcześniej, tutaj właściwie nie ma co omawiać dodatkowo. Przypominam tylko i podkreślam, że tutaj możemy tworzyć nasze różnego rodzaju klasy, kolorowania naszych elementów w zależności od atrybutu, który sobie wybierzemy. Też może w tym miejscu warto podkreślić, ponieważ na początku, jeśli Państwo są jeszcze nieobeznani do końca z programem, jeśli Państwo chcą edytować jakieś granice tych klas, tak jak tutaj sobie robiliśmy, proszę nie pomylić się i nie edytować tego w tej kolumnie. To jest, jak Państwo tutaj widzą, legend name, czyli nazwa w legendzie tej grupy, tej warstwy, tego przedziału. Czyli tutaj, jeśli chcemy na przykład zmienić ten przedział od 2, ponieważ pamiętamy, że 1 to jest liczba całkowita i ona zalicza się do tego pierwszego wiersza, to jeśli chcemy na przykład ten drugi przedział zrobić od 2 do 11 włącznie, czyli nie do 10, tylko do 11, to nie zmieniamy tego w tym miejscu, tak? Bo widzimy, tutaj możemy zmienić wszystko, to jest tekst po prostu tutaj wpisany i nie zmieni się nasz przedział, to nie zniesiemy tego efektu, który byśmy chcieli. Musimy zmieniać to zawsze w tym miejscu, gdzie tutaj oznaczamy właśnie te wartości graniczne. Ten legend name to jest po prostu sama nazwa tego przedziału, który potem na przykład w legendzie można wyświetlać. Także proszę pamiętać, żeby tutaj nie zmieniać tych przedziałów, ponieważ nie osiągną Państwo efektu. Do tego służy pierwsza kolumna, w której właśnie zmieniłem wartość z 11 na 10. Przywrócę może te ustawienia domyślne. OK. No i przejdziemy, myślę, dalej. Tutaj mamy etykietę. No, ta etykieta, jak Państwo widzą, jest taka sama, bardzo zbliżona do konfiguracji naszego węzła. Tutaj możemy wyświetlić etykietę w postaci nazwy naszej ulicy na przykład. No powiedzmy, że jeszcze to sobie przerobimy, czyli zaznaczam teraz rysowanie etykiety. To jest synchronizowane z tym, co mamy tutaj. To jest ten sam pistaszek. Jeśli Państwo tam zaznaczą, to on tu się automatycznie zaznaczy i odwrotnie. No i narysujemy sobie taką etykietę. Ona jest obecnie skonfigurowana w sposób zunifikowany, wyświetla nazwę danego odcinka. Klikam preview, nie mam żadnej nazwy odcinka, muszę ją dodać, w związku z tym przechodzę do linków, tryb edycji. No i na przykład tutaj piszmy, że jest to Aleja Rzeczpospolitej. W przypadku nazw to zazwyczaj wymaga, aby te nazwy były skonfigurowane
dla obu kierunków, proszę zobaczyć. Ale jeśli będziemy mieli taką sytuację, z Państwu pokażę, co miałem na myśli, że dla przeciwnego kierunku mam wpisaną Aleję Rzeczpospolitą, a na przykład tutaj piszemy sobie Aleję Rzeczpospolitej, albo nie, po prostu X, Y, Z, to w ten sposób efektem będzie wyświetlanie tylko jednego tytułu. Tutaj trzeba mieć to na uwadze, że ta etykieta nie odnosi się jakby do kierunków, odnosi się tylko i wyłącznie do jakiegoś jednego atrybutu, jakby wybranego z danego kierunku. Nie do końca wiem, na jakie podstawie on to wybiera, dlaczego nie wyświetla teraz X, Y, Z, tylko wyświetla na przykład Aleję Rzeczpospolitą. Czyli efektem może być to, że albo będzie wyświetlany tylko jeden tytuł, albo będzie wyświetlane, nic nie będzie wyświetlane. To też zależy od wersji, bo różnie program reagował w różnych wersjach. Czyli tak powinniśmy zrobić poprawnie, czyli ta nazwa powinna być raczej taka sama dla obu tych kierunków, ponieważ jest to jedna ulica o tej samej nazwie. Ok, także tak działa etykieta. Wadą też etykiet jest to, że nie można ich obracać, przez to ona nie jest równoległa do tego odcinka. Stąd też właściwie rzadko wykorzystuję w praktyce te etykiety. Bardziej bazuję na wstęgach, które mają znacznie więcej możliwości, które także sobie przećwiczyliśmy przecież, wyświetlając liczbę pasów i capacity. Dobra, wracam do etykiety. Wyłączam jej wyświetlanie, jest nam niepotrzebna. No i resztę nie omawiam, ponieważ jest to analogiczne do tego, co mówiliśmy w przypadku węzłów. Z tabelką, z wykresem itd. Dalej mamy relacje skrętne. Te relacje skrętne również mają swoje wstęgi. Możemy sobie porozwijać te relacje i posprawdzać, co możemy tutaj konfigurować. Jest to już tutaj w tym przypadku takie samo jak w przypadku naszych wstęg, które sobie omawialiśmy wcześniej. Czyli możemy wybrać, powtarzając się troszeczkę, atrybut, który chcemy wyświetlać. Możemy wybrać szerokość danej na przykład wstęgi dla tej relacji, w zależności od natężenia ruchu, autoskalowanie, kolorowanie itd. Czyli to wszystko razem z tym show title, któryśmy sobie mówili poprzednio, możemy tutaj pokonfigurować. Tutaj też na razie ciężko zrobić jakiś sensowny przykład, ponieważ nie mamy natężenia ruchu. Gdybyśmy mieli tutaj natężenie ruchu już na sieci rozłożone, to byśmy mogli edytować z większym sensem, widzieć efekt tego i jak zmieniamy ustawienia tych wstęg, jak się zmieniają szerokości tych wstęg i tak dalej. Ale jest to, tak jak powiedziałem, analogiczne do tych wstęg, które przepisaliśmy sobie do odcinku. Dalej. Rejony transportowe. Tutaj zaglądaliśmy sobie ostatnio. W związku z tym, że jest to częściowo już omówione przez nas, jest to bardzo podobne do tego, co omawialiśmy w przypadku znowu węzłów. Skoncentruję się może tylko na powtórzeniu, że mamy tutaj dodatkowe jakby okienko, które jest ukrytym przyciskiem. Jeśli na niego klikniemy, to możemy zmieniać ustawienia wypełnienia naszego obiektu, naszych rejonów transportowych z oznaczeniem, czy chcemy mieć ramkę taką samą jak kolor wypełnienia, czy nie chcemy mieć ramki i tak dalej. No także odnoszę do przećwiczenia sobie. Jeśli chodzi o to, co mamy tutaj, to odnosimy się do wyglądu centroidu naszych rejonów transportowych, które możemy konfigurować tak samo jak w przypadku węzłów. No i mamy tabelkę znowu. Tutaj ma większy sens na przykład wyświetlenie atrybutu i wartości tego atrybutu, na przykład w postaci powierzchni. Popatrzmy, mamy area, kilometry kwadratowe. Klikam wyświetl tabelkę, klikam podgląd, wyświetlę nasze rejony transportowe, no i widzimy już tutaj jakiś większy sens tego, co wyświetlamy, czyli mamy numer węzła, numer rejonu, nazwę tego, żeśmy nie konfigurowali, ale możemy zawsze oczywiście to zrobić. Wpisując nazwę, na przykład, nie wiem, Wrzeszcz. I
W ten sposób będziemy mieli nazwę, no i powierzchnię w postaci kilometrów kwadratowych, to 2 km² tutaj się wyświetlają. Też tak nie do końca estetycznie, no ale informacja, którą chcę uzyskać, została nam przekazana. Możemy oczywiście spróbować skonfigurować jeszcze wyświetlanie tych kilometrów kwadratowych. Na przykład, jeśli mówimy o tym tytule, to możemy wybrać attribut title, czyli tytuł tego atrybutu, który wygląda tak też dosyć nieprzejrzyście, jaka N2. Możemy wybrać po prostu free text. No i ten free text możemy wpisać sobie tutaj, że to jest na przykład powierzchnia. Jeszcze raz free text. I tutaj na górze, przepraszam, mamy tekst, czyli powierzchnia. I w ten sposób zmienił się tytuł atrybutu na powierzchnię. Tutaj możemy także zmieniać sposób wyświetlania jeszcze tych naszych wartości, czyli na przykład możemy zaokrąglić wartości do jedności albo pokazać liczbę miejsc po przecinku, gdybyśmy chcieli. No, w ten sposób tutaj na przykład wyświetlone 0,80 km². Tutaj mnie zastanawia show unit, mamy no zaznaczone, jednocześnie wyświetla się kilometry kwadratowe. Co się stanie, jak wybierzemy yes? Też się wyświetla. No, też się wyświetla, więc widocznie gdzieś tam jest to w innym miejscu skonfigurowane, albo jest to po prostu jakiś błąd, albo po prostu nie pamiętam, gdzie to się konfigurowało. Także to też do przećwiczenia, gdybyście Państwo mieli taką potrzebę. OK, wyłączam tę tabelkę. Dalej możemy znowu rysować jakieś wykresy. Na przykład number of connectors, to jest takie domyślnie ustawiony atrybut. Możemy także jeszcze poświęcić chwilę i pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Ja mam porówno konektorów, z wyjątkiem tych zewnętrznych, gdzie mam po jednym albo dwa. W tym miejscu ustawiłem 2 konektory, czyli jest ten wykres przez to większy. Dobrze. Wyłączam rysowanie naszego wykresu. OK. I właściwie już troszeczkę kończąc omawianie tego, ponieważ raz, że te elementy są podstawowe, które omówiliśmy, zazwyczaj tutaj będą Państwo zaglądać w ramach swoich potrzeb. Oczywiście im bardziej Państwo zagłębią się w obsługę tego programu, tym będą Państwo bardziej wchodzić, żeby jeszcze te bardziej rzadziej używane obiekty. Aczkolwiek sposób ich konfigurowania jest bardzo intuicyjny, domyślny. Jak Państwo widzą, ten interfejs, ten sposób ustawiania się powiela. W związku z tym nie chcę też omawiać tego wszystkiego. Na przykład mamy stopsy, czyli przystanki. Widzą Państwo, że to jest coś podobnego. Tabelka, wykres i tak dalej. Konektory. Konektory się konfiguruje w bardzo podobny sposób jak odcinki. Widzą Państwo właściwie te same opcje, które tutaj mamy. Etykieta znowu, wstęgi. Znają Państwo już to wszystko. No dobra, to zatrzymajmy się może jeszcze nad czymś takim jak point of interest. Tutaj mamy coś takiego jak point of interest. I czym to jest? To jest jakby dodatkowa warstwa, która nie ma jakiegoś znaczenia merytorycznego dla obliczeń, które będziemy wykonywać na modelu, ale być może podkreślają, że w tym miejscu, na naszym obszarze, którym się zajmujemy, na naszej sieci znajdują się jakieś obiekty, które warto by podkreślić, chociażby z przyczyn orientacyjnych, żeby na przykład osoby, które pierwszy raz zobaczą Państwa wynik, Państwa kartogram, Państwa rysunek, który Państwo potem wydrukują, żeby Państwo mieli, żeby te osoby miały odniesienie, gdzie się znajduje to skrzyżowanie, gdzie się znajduje ta droga, czyli na przykład możemy odnieść się na przykład do Politechniki Gdańskiej, albo do Galerii Bałtyckiej, albo do jakiegoś innego obiektu charakteryzującego daną przestrzeń, dany obszar. No i tutaj zaraz skonfigurujemy sobie takie point of interest, wstawimy sobie taki obiekt.
No dobra, wstawmy sobie na początek może taki obiekt jakiś dla Politechniki Gdańskiej na przykład. Czyli mamy obszar Politechniki Gdańska, dosyć duży kampus, jak na ten obszar, który tutaj mamy. W związku z tym można go podkreślić, wyróżnić. Więc w związku z tym, co trzeba zrobić? Po lewej stronie mamy POI, czyli te Point of Interest. Wybieramy tę opcję i tutaj pamiętam, że trzeba było zawsze dodać jeszcze jakąś kategorię. Zobaczymy zresztą zaraz, jak program nam to zasygnalizuje, bo przyznam, że nie pamiętam szczegółowo, jak to się w tej chwili robiło. To znowu świadczy o tym, że rzadko ten obiekt, to narzędzie jest wykorzystywane w programie, ale niektórzy klienci, niektórzy zamawiający sobie czasem życzą, żeby podkreślić właśnie, czy to obiekt inwestycji, czy to inną inwestycję w sąsiedztwie, może jakiegoś obszaru, który jest analizowany transportowo, to wtedy się wstawia taki obiekt. To też troszeczkę inaczej działa, jeśli pracujemy na modelu, który już jest gotowy, ponieważ on będzie miał takie kategorie, które tutaj tworzymy, w związku z tym tam wstawianie takich POI jest łatwiejsze. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. POI, tryb dodawania, ponieważ chcemy dodać nowy POI, klikam na razie gdzieś tutaj, zobaczyć co się stanie. I już program pyta, tak jak myślałem, żeby stworzyć kategorię. Ponieważ nie mamy żadnej kategorii stworzonej już, ponieważ jest to czysty plik Visuma, to program nie pyta, do której kategorii przypisać, czy też stworzyć nową kategorię, tylko musimy od razu z automatu stworzyć jakąś kategorię. No i na przykład niech to będzie kategoria uczelnie. O kodzie U chyba, zresztą kodu chyba nie trzeba konfigurować. Możemy tak zostawić, możemy to zmienić. OK, zaznaczam uczelnię, klikam OK. I został wstawiony POI. I właściwie powiedzmy, że kwestia prawie że skończona, tylko że tutaj mam podobny tryb jak w przypadku rejonów transportowych. I teraz jesteśmy, co widać troszeczkę po kursorze jeszcze, w trybie rysowania granicy tego obszaru. No i powiedzmy, że sobie zakreślimy ten obszar, pamiętając o tym, żeby ta strzałka była skierowana zawsze do wewnątrz naszego obszaru. No i rysujemy mniej więcej obszar naszego kampusu Politechniki Gdańskiej. No i kończymy albo Enterem, przypominam, albo prawym klawiszem myszy, rysowanie naszego POI. No i ten POI wygląda w taki sposób, po prostu. Wstawmy sobie inne POI w postaci na przykład parkingu jakiegoś. O, tu jest jakiś parking. Tryb dodawania. Wstawiam. I widzimy tutaj, że program nie pyta się, do jakiej kategorii zaliczyć to POI. Dlaczego? Klikam Escape, żeby wyjść z trybu rysowania granic. Przechodzę do trybu edycji. Widzimy tutaj, że podobnie jak z rejonami zewnętrznymi mamy wstawione tylko w cudzysłowie centroid bez obszaru. I tutaj mamy możliwość właśnie wybrania kategorii zawsze, do której chcemy przypisać dany obiekt. Popatrzmy, co tutaj mamy. Mamy domyślnie przypisany ten obiekt do kategorii uczelnie. Stwórzmy może nową kategorię. Change kategorię na przykład. Nie mamy tutaj kategorii, więc po prostu gdzieś trzeba znaleźć narzędzie do tworzenia takich kategorii. Być może będzie to w parametrach graficznych. Nie mamy tutaj takiej opcji. Dobrze. Coś się właściwie zdziwiłem w tej chwili. Bo powinno to być dosyć domyślne, intuicyjne, aczkolwiek nie jest. OK. To jeszcze może być w tym miejscu. Tak jest, mamy network, zresztą okienko, które mieliśmy omawiać sobie po kolei. Mamy POI categories. No i tutaj mamy naszą uczelnię i tworzymy nową kategorię, na przykład właśnie parking. Miał parkingi w sumie. Postawmy nawet bez kodu, zobaczymy, czym to się skończy. Klikam OK, parkingi zostały dodane jako kolejna kategoria. Nie wiem, czy dobrze. Tak,
ponieważ została dana ta kategoria jako podgrupa do uczelni, raczej to nie o to nam chodziło, więc custom usuwam, dodaję nową i nie będzie kategorii nadrzędnej i teraz wpisuję parking. Czyli jeśli byśmy chciał na przykład wyróżnić uczelnię, no to mogę tutaj wybrać, że ta kategoria, którą tutaj chcę stworzyć, na przykład Politechnika Gdańska, czy Politechnika, czy Uniwersytet Gdański, czy Akademia, czy jeszcze jakaś inna uczelnia, tutaj możemy sobie wybrać wtedy, że ta kategoria, na przykład tutaj PG, będzie znajdowała się pod grupą uczelni. No jeśli chodzi o parking, jest to inna kategoria, w związku z tym tworzę inną. Ok, ona ma numerek dwójka, może nam się to przyda. Zaraz przejdźmy do naszego parkingu, który tutaj dodaliśmy. No i możemy popatrzeć, co tutaj mamy. Widzę tutaj, że kategoria nie ma możliwości zmiany od tego POI. Faktycznie POI rządzą się, można powiedzieć, swoimi prawami. One są dosyć dziwnie konfigurowalne czasem. Usuwam zatem ten POI i wstawiam nowy. Nawet jeszcze określę granicę tego parkingu naszego. No i koniec zapisywania. Ale także kategoria uczenia. Już oczywiście wiemy dlaczego, przecież sami to omówiliśmy. Wybieramy po prawej stronie kategorię, którą chcemy edytować, przecież tutaj nam podkreśla, którą edytujemy obecnie. No i po raz kolejny wstawiam już ten rysunek, nasz parking. Jest przypisana ta kategoria, możemy nazwać, jeśli byśmy chcieli ten parking i możemy na przykład tutaj wybrać rysunek, który będzie nam opisywał, wyświetlał w sposób jakiś specjalny ten parking. Na przykład wybieram sobie, mam przygotowane logo Politechniki Gdańskiej, które też zaraz zaimplementuję, no i znak P, znak parkingu, gdzie program informuje mnie, że nie jest zapisany ten plik odpowiedniej lokalizacji związanej z tym plikiem, tylko gdzieś tam na dysku. No i w związku z tym właśnie będzie problem z odwołaniem się do tego pliku. Tutaj ten obrazek jest dosyć duży, no i program się pyta, czy zastosować tę wielkość, która ma być, która jest domyślna, czy też nie. Klikam na razie tak, zobaczę co się stanie. I określam wysokość naszego rysunku. Zaraz kliknę OK, zobaczę jak to się wyświetla. Powinniśmy widzieć już zaraz nasz obiekt, aczkolwiek jeszcze przejdę właśnie do parametrów graficznych i popatrzę, w jaki sposób jest wyświetlany ten obiekt. Klikam dwukrotnie na ten podgląd w tym miejscu, bo UWC chyba też do tego służy, tak jest. I tutaj właśnie odnoszę się do tego rysunku. Czyli pokazuje, że program nie ma wyświetlać tego symbolu, który w tym przypadku jest tą gwiazdką, czyli tylko powinien wybrać rysunek właśnie danej sieci z naszego dysku. I w ten sposób mamy osiągnięty ten sam efekt, tylko że w tym przypadku już to bardziej sprawnie działa. No i wysokość, na przykład 6 mm, myślę, że będzie w porządku. Stosuję do kategorii, proszę bardzo, i w ten sposób mam wyświetlany już ten obiekt w takiej wersji, jakbym chciał. Oczywiście ta grafika jest teraz przepisana do całej kategorii parkingu. Zróbmy to samo jeszcze dla uczelni. Przećwiczmy to sobie jeszcze raz. Wybierzmy uczelnię, 2 razy klikam i wybieram rysunek w postaci logo Politechniki Gdańskiej. Ten sam problem, ten sam komunikat, informacja o tym, że rysunek jest bardzo duży, co mam program z tym zrobić. Mogę oczywiście to zmienić, tak jak robiliśmy wcześniej. To jest dosyć większy rysunek, więc dam wysokość 10 mm. O, na przykład coś takiego. No i wygląda to w taki sposób. Być może, jak tutaj się sugeruje tymi komunikatami, które wyświetla teraz ta nasza wersja programowania, jeśli byśmy zachowali ten rysunek
parkingu w tym samym miejscu, gdzie znajduje się nasz plik Vizuma, czyli w moim przypadku to jest to miejsce, czyli nie w osobnym folderze, tylko po prostu w sąsiedztwie tego pliku, czyli w tym samym folderze, co ten plik wersji, to ta ścieżka, która odnosi się do tego pliku, nie byłaby pełna, tylko po prostu skonfigurowana w taki sposób, że program pobiera grafikę z tego samego folderu. Co by powodowało, że kiedy przenosimy, to o czym wcześniej mówiłem, kiedy przenosimy nasz plik wersji i przeniesiemy ten plik wersji razem z tym rysunkiem, to być może to odwołanie zostanie zachowane. Możemy nawet to przećwiczyć razem, bo przyznam, że nie znam tej funkcji. Nie działało tak to we wcześniejszych, starszych faktem wersjach. Ok, w związku z tym spróbujmy na parkingu. Wklejam w tym miejscu. Przy okazji możemy zobaczyć, co się stanie, jak usunę z tego miejsca. Nie można usunąć, ponieważ program jakiś używa. No właśnie, czyli program się odwołuje do tej lokalizacji. Ok. I teraz zmienię w parametrach graficznych odwołanie do naszego pliku znak P. I program już nie wyświetla komunikatu o błędzie, wyświetla problem z wielkością. Tym razem kliknę No, w związku z tym zostanie zachowany ten obszar. I widzimy tutaj, że nie mamy już pełnej ścieżki, tylko po prostu odniesienie do tego pliku, które musi znajdować się w tym samym folderze. Czyli w ten sposób możemy uniknąć problemu, że jeśli Państwo przyniosą do mnie jakiś plik i będzie tam zastosowany jakiś plik zewnętrzny, to jeśli Państwo z tym plikiem w tym samym folderze przekażą mi ten obraz graficzny, to także będzie on wtedy wyświetlany na mojej sieci. Jest to znaczne już tutaj ułatwienie, widzę. Dobrze. Przejdźmy dalej. Czyli mamy POI. Te POI, tak jak powiedziałem, nie ma znaczenia dla nas, do naszych obliczeń. To jest tylko przedstawienie graficzne naszych elementów. I można je konfigurować, tutaj jak widać, dowolnie, tworząc kategorie, grupy i konfigurować ich sposób wyświetlania. Możemy także konfigurować ten obiekt, sposób wypełniania tego pola. Na przykład tutaj w tym miejscu, jak Państwo widzą. No ale już nie będę przedłużał, w związku z tym na tym myślę, że przyjdzie nam zakończyć omawianie POI. Co jeszcze? Przystanki. Tutaj już Państwu zostawię do omówienia samodzielnie, do przećwiczenia. No i myślę, że na tym możemy zakończyć omawianie parametrów graficznych. Potem w razie jakichś potrzeb dodatkowych wrócimy sobie do poszczególnych już konkretnych elementów. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do kolejnej części naszego kursu.